No witam wszystkich. Dzisiaj przychodzę do Was z takim filmikiem, który miałby na celu pomóc Wam w organizacji wakacji bez biura podróży. Oczywiście jest to moimi oczami, moimi rękami, ale może akurat komuś, kto w tą mańkę nigdy nie szedł, pomoże to w jakiś sposób lub na przykład wykorzystają jakieś informacje zawarte w tym filmiku do organizacji własnych wakacji. Więc zaczynamy. Zakładam, że mamy już urlop. Ja tak zawsze robię. Z mniej więcej rocznym wyprzedzeniem planuję sobie urlop, no bo go trzeba po prostu mieć zaklepanego, zanim zaczniemy cokolwiek kombinować. Jak już mam ten urlop, no to szukam sobie najpierw hoteli. A dlaczego najpierw hoteli? Dlatego, że zawsze wybieram opcję z możliwością rezygnacji z takiego hotelu i wtedy mam po prostu możliwość zmiany, wyrzucenia go, zamiany na inny, zamiany dat i tak dalej, więc to jest opcja wygodna. Więc ja zaczynam zawsze od tego hotelu. Hotele zawsze wybieram sobie na zasadzie takiej, że znajduję sobie hotele, które mnie interesują, lokalizacja, wygląd i tak dalej. Spisuję sobie nazwy tych hoteli i sprawdzam je w TripAdvisor. Co jest bardzo ważne, dlatego że w TripAdvisor są zawarte niezależne opinie ludzi, którzy już tam byli. Są one sprawdzane w jakiś tam sposób. Zawsze można się z tym posiłkować i po prostu wiedzieć, że aha, dobra, z tym hotelem jest coś nie tak lub jest wszystko w porządku. Uczulam teraz, sprawdzając taki hotel, uczulam też na to, żebyście nie patrzyli tylko na ilość opinii pozytywnych i negatywnych, tylko wyrywkowo weszli sobie w te opinie, zarówno negatywne, jak i pozytywne i zobaczyli sobie, co ludzie piszą, bo to jest bardzo ważne. Gęsto na przykład mi się zdarzało, że było mnóstwo opinii negatywnych do danego hotelu, no i ja wyrywkowo sprawdzałam i te opinie brzmiały o, brak białego sera, albo nie ma bidetu. No, halo, serio? To są takie opinie, które nic nie wnoszą do sprawy, a na pewno już dla mnie nie są negatywne, więc warto nie tylko patrzeć ilość opinii negatywnych i pozytywnych, tylko wejść w środek i zobaczyć, o co tam kaman. No i dobra, wybraliśmy sobie powiedzmy hotel, no i teraz szukamy biletów. Ja nie jestem przekonana do przeglądarek internetowych, ponieważ ja wiem, że są firmy, nawet nie potrafię teraz wymienić nazw tych firm, ale wiem, że ich jest dużo w internecie i bardzo często ludzie z takich pośredników korzystają i sobie wchodzą, bukują. Gęsto nawet jest trochę taniej od takiego pośrednika niż samego przewoźnika, ale ja to zrobiłam tylko raz i do tej pory żałuję i dlatego ja nie jestem fanką. W momencie, kiedy zabukuje się u takiego pośrednika bilet, to potem każda zmiana, którą się chce dokonać, jest płatna ekstra. Już nie mówię o tym, że na przykład chcę dokupić bagaż i on kosztuje, tylko dodatkowo on kosztuje, a jeszcze dodatkowo muszę płacić pieniądze dla pośrednika za załatwienie tej sprawy, więc później, jeżeli chcemy dokonać jakiejkolwiek zmiany na biletach, no to już jest droga impreza. Dlatego ja osobiście lubię korzystać bezpośrednio ze strony przewoźnika i sobie tam sprawdzam. Jestem fanką Qataru i Emiratów z racji tego, że jestem wygodna, nie ukrywam. Po prostu jedna przesiadka, pełen pakiet wyżywienia, napojów plus alkoholu, co nie jest aż takie ważne dla mnie akurat, ale ogólnie czemu nie. Więc przesiadka. No, ja będę opisywała to na przykładzie naszej podróży do Wietnamu. No i teraz na tym przykładzie wybrałam Emiraty. Akurat tak się złożyło. Cenowo wszystko mi pasowało. Wybieram sobie zawsze dłuższą przesiadkę. Dlaczego? Dlatego, że jestem w Dubaju i powiedzmy wybieram sobie przesiadkę kilkunastogodzinną z noclegiem gęsto w hotelu przy lotnisku i wtedy mam jeszcze czas na to, żeby sobie połazić po Dubaju, zobaczyć Dubaj, pozwiedzać czy coś takiego zrobić. W momencie lądowania, powiedzmy tak, startujemy z Warszawy, lądujemy w Dubaju. Wychodzimy na miasto. Jeżeli kupujemy bilet jeden,
Czyli nie łączymy tego w jakiś sposób, a teraz kupię sobie z Warszawy do Dubaju i potem z Dubaju. Nie. Jeżeli kupujemy bilet jeden, czyli wbijamy w Emiratach z Warszawy do, powiedzmy, Hanoi, to mimo, że jest ta przesiadka, to bilet jest jeden, czyli wtedy torby przekładane są automatycznie. My nie musimy się martwić o torby te nadawane, oni sami je przerzucają, mimo że przesiadka trwa powiedzmy 12-20 godzin, nieważne. Oni sami je przerzucają. Czyli jesteśmy zaopatrzeni w bagaż podręczny i wychodzimy sobie z lotniska. Wychodzimy z lotniska w Dubaju, jest oczywiście wiza. Są kraje, w których za tą wizę trzeba zapłacić, ale akurat jeżeli chodzi o Dubaj, ona jest darmowa. Czyli podchodzimy, wbijają nam do celnego, do paszportowego, musimy przejść przez całą odprawę w momencie wyjścia. No ale to też nie jest jakiś tam duży, długotrwający proces, tylko po prostu dosyć szybko to idzie. Podchodzimy do okienka, wbijają nam wizę w paszport i wychodzimy sobie na miasto. Jak się poruszać po Dubaju? No, opcji jest kilka. Taksówki. Powiedzmy, taka taksówka z lotniska do Burcz Khalify kosztuje około 100 zł, więc drogo, niedrogo, ciężko powiedzieć. Mi się wydaje, że rozsądnie. Dosyć długo się jedzie. Ale można też autobusami lub ogólnie środkami komunikacji miejskiej. Trzeba pamiętać o tym, że komunikacja miejska jeździ do godziny 23 codziennie, czyli ogólnie bardzo często, bardzo dużo jest połączeń, ale o 23 jest koniec. Więc to trzeba pamiętać, a poza tym żaden problem, wsiada się do pierwszego autobusu, który gdzieś tam jest na rozpisce, no i można śmiało jechać. Jeszcze o noclegu, ponieważ, no, tak jak wspomniałam, kilkanaście godzin skutkuje tym, że zawsze mamy gdzieś nocleg w Dubaju, więc też najpierw trzeba właściwie się dostać do hotelu, zostawić te nasze podręczne bagaże, które mamy w rączce. I teraz tutaj opcje są nadal takie same, czyli albo taksówka, albo komunikacja miejska, lub jeżeli bukujecie hotel przy lotnisku, to w 99% te hotele mają tak zwane shuttlebusy, czyli wychodzisz, meldujesz hotelowi, o której godzinie przylatujesz i taki shuttlebus jest po Ciebie wysyłany i on jest w większości przypadkach jest po prostu darmową. Czyli dojeżdżamy sobie do hotelu takim shuttlebusem i po prostu zostawiamy torby, no i w drogę. No dobra, zwiedziliśmy trochę Dubaju, no i wracamy na lotnisko, bo lecimy dalej. Oczywiście znowu musimy przejść przez odprawę, tak jakbyśmy wchodzili na lotnisko, czyli cały check-in i wszystko. Przechodzimy sobie, znajdujemy swoją bramkę i sobie, że tak powiem, lecimy dalej. To takie w wielkim skrócie. Gdybyście mieli jakieś pytania szczegółowe, zapraszam pod filmikiem, będę odpowiadać na każde pytania. No i lecimy dalej do Hanoi. Lądujemy w Hanoi. No i teraz tak, mamy już zabukowany hotel i mi tak się akurat zdarza, że bardzo, bardzo, bardzo często ląduję bardzo późno gdzieś tam w miejscu przeznaczenia. I wtedy dla mnie najlepszą opcją jest poprosić hotel o taksówkę. Ona jest płatna, ale jest to dla mnie taki pewnik, że ja w tym momencie nie będę się gdzieś tam tułała, szukała i kombinowała, targowała się z taksówkarzami, tylko po prostu przyjedzie taksówka, która konkretnie jest wyceniona na tyle i tyle, bo hotel mi już to powiedział. Płatność za taką taksówkę, jeżeli bierzecie z hotelu, jest zawsze obciążają Was w momencie check-inu w hotelu. Więc przyjeżdża lądujecie na lotnisku w Hanoi, wychodzicie, no i szukacie miłego pana, który zazwyczaj ma tabliczkę z waszym nazwiskiem, więc jak już znajdujecie takiego pana, który ma podniesioną tabliczkę z nazwiskiem, to się miło witacie, wsiadacie sobie w samochodzik i jedziecie do hotelu.
Co potem? Na przykładzie Hanoi cały czas, na przykładzie Wietnamu cały czas podaję, więc od razu powiem, że w Wietnamie wybraliśmy taką opcję, że zabukowaliśmy jeden hotel na 2 tygodnie w Hanoi. To naprawdę wszyscy mówili, że jesteśmy szaleni, dlatego że ogólnie nikt w Hanoi nie przebywa dłużej jak 2-3 dni. Każdy raczej jeździ objazdowo. No my tak wybraliśmy taką opcję i w sumie nie żałujemy. Tam trochę po drodze zrobiliśmy błędów, zaraz Wam o nich opowiem. Ale ogólnie nie żałujemy. Hotel fajny, w centrum, na zdjęciach, które będą gdzieś tam Wam migały na tym filmiku, będziecie go widzieć. Opcja bardzo fajna, przy czym na przykład jeżeli chodzi o Wietnam, w ogóle Was uczulam na sprawdzanie w konkrecie każdej informacji zawartej w opisie hotelu, ale tutaj w Wietnamie szczególnie, dlatego że w Wietnamie jest coś takiego, co mnie bardzo rozśmieszyło, ale w sumie to nie jest chyba śmieszne, że zwróciłam uwagę, że było napisane pościel w cenie. No i teraz, jako że mnie to zainteresowało, to zaczęłam kopać. No i co się okazało? W Wietnamie faktycznie, jeżeli ta pościel w danym hotelu nie jest zaznaczona, że jest w cenie, no to trzeba za nią za każdym razem dopłacić. No taki mały freak. Więc warto jest bardzo spokojnie i powoli czytać cały opis hotelu, każdą najdrobniejszą informację, bo czasami można się zdziwić. No więc wylądowaliśmy, zabukowaliśmy się w hotelu, że tak powiem. Co jeszcze bardzo chciałabym podkreślić, fajnie, bo to trochę reklamą pojadę. Hotel nazywał się Tirant w naszym przypadku i Tirant naprawdę nas kupił. Bardzo fajny hotel, bardzo klimatyczny, mały, ale jednak bardzo klimatyczny. W samym centrum Hanoi, przy samej pagodzie na wodzie. No i co mnie bardzo na dzień dobry tak kupiło, to pierwszy raz nie stałam przy desku, wypełniając wszystkie papierki i tak dalej, tylko miła pani wzięła od nas paszporty do kserowania i wszystkie rzeczy, zaprosiła nas elegancko na sofkę, do stoliczka, dostaliśmy herbatkę i pani powiedziała, że jak wszystko już wypełni, to przyjdzie i wtedy podpiszemy sobie, żebyśmy nie musieli stać. Fantastyczna rzecz, która się mnie nigdy wcześniej nie spotkałam z czymś takim. Bardzo mnie to kupiło. No więc już jesteśmy w hotelu, w pokoju, rozłożeni. No i teraz co dalej? Dużo osób korzysta z takich opcji, jak szuka polskojęzycznego przewodnika, który gdzieś tam zorganizuje wycieczkę. Też fajna opcja, myśmy też korzystali, aczkolwiek na dzień dzisiejszy już chyba jednak bym nie chciała, dlatego że czy warto jest tłuc się autobusem z kilkunastoma lub kilkudziesięcioma innymi ludźmi, mówię o autobusie takim konkretnie stricte wyczarterowanym przez daną firmę, żeby zbierał Was po hotelach i tak dalej i jedziecie i tak jak te żuczki się idzie za tym przewodnikiem i on opowiada. No mi już to chyba przestało odpowiadać, więc zdecydowanie wolę sobie wziąć taksóweczkę, ogarnąć sobie miejsce, które chciałabym zobaczyć, no i taksóweczką, czy komunikacją miejską, czy nawet na piechotę, w zależności od tego, gdzie to jest, no sobie tak jadę i tam sobie sama łażę samopas. Jak jestem głodna, to sobie idę do lokalnej jakiejś restauracyjki i tak dalej, i tak dalej. Gdzie wspomniałam Wam wcześniej, że w Wietnamie zrobiliśmy trochę błędów i te błędy to były takie, że powinniśmy wybrać opcję jednak z noclegiem, na przykład w Sapie. O Sapie mówiłam w poprzednich filmikach, jeżeli się cofniecie gdzieś tam i wpiszecie Sapa, to zobaczycie. W Sapie wybraliśmy jednodniową, że tak powiem, jednodniowy pobyt i to jeszcze duży błąd, bo jechaliśmy sleeping busem. To jest taki autobus, który ma miejsca stricte półszatki, jak w pociągu, po prostu stricte do spania. I wiedząc, że jedziemy takim autobusem, powinniśmy byli wyjechać wieczorem, na rano dotrzeć do Sapy, a my dokładnie, nie wiem dlaczego właściwie wybraliśmy opcję, wyjeżdżamy nad ranem i docieramy na 13. Było to trochę za mało. Także w naszym przypadku był to duży błąd. Na drugi raz byśmy tego nie zrobili. W ogóle największym błędem było w naszym przypadku, jeżeli chodzi o Sapę, to, że nie zostaliśmy tam na noc. Powinniśmy byli. No ale to już do naprawy na przyszły raz. Tak samo Ninh Binh to jest taka miejscowość, która ma bardzo dużo do zaoferowania. Tam też powinniśmy byli zostać 2 dni. Więc to wszystko, ta cała organizacja zależy od Was i od Waszego
pomysłu na siebie. I ogólnie można zorganizować wszystko, tylko trzeba wtedy troszeczkę pokopać w internecie. Cały czas zachęcam Was do sprawdzania wszystkich rzeczy w TripAdvisor, czyli tam, gdzie opinie są niezależne, turyści piszą to, tamto, siamto i owamto i to jest bardzo, bardzo ważne, żeby się czasami nie naciąć. Oczywiście to jest tak, że zawsze możecie się na coś tam naciąć, bo to niespodzianki zawsze wychodzą, ale takie niespodzianki zawsze można jakoś tam fiksnąć, tylko bez nerwów i spokojnie i do przodu. Co jeszcze przed samym wylotem, bo to jest bardzo ważne, a to przeoczyłam, 2 rzeczy. W większości krajów musicie mieć paszport, który jest wymagana ważność paszportu minimum 6 miesięcy. Co to oznacza? Bo gęsto spotykam się na forach, że ludzie po prostu nie do końca rozumieją, o co tu kaman. No więc kaman o to, że musicie mieć do końca ważności paszportu minimum pół roku. Nie od początku ważności, do końca ważności. Czyli Wasz paszport musi być minimum jeszcze pół roku ważny, żeby przekroczyć granicę danego kraju. I to jest wymóg naprawdę bardzo dużej ilości krajów, więc to warto mieć na uwadze zawsze. Druga rzecz to wiza. Wiza, tak co najmniej myślę, w 60% krajów jest płatna. I dużo, żeby to uprościć, bo w większości też można tą wizę kupić na lotnisku i ona wtedy jest droższa. Więc warto, ale są kraje, jak Wietnam, gdzie nie można kupić wizy na lotnisku, trzeba o nią aplikować. I to jest dosyć proste, trochę czasochłonne, ale dosyć proste. Po prostu znajdujecie sobie stronkę gov danego kraju, czyli government danego kraju. Wyszukujecie oczywiście link do paszportów, do wiz. No i aplikujecie, otwiera Wam się aplikacja, tam trzeba podać wszystkie dane, na końcu uiścić opłatę, pach, no i czekamy na wizę. Dostajemy taką wizę, mamy ją już w ręku, gęsto się, powiem tak, nieraz nie trzeba jej drukować, ale zawsze można, jeżeli jest możliwość wydrukować, zawsze to papierek w ręku, a Wam się telefon rozładuje, a coś tam, papierek to papierek. Moim zdaniem ja tak robię. Mamy wizę, mamy paszport ważny, mamy bilety samolotowe, mamy hotel, lądujemy sobie w Hanoi, idziemy do hotelu, no i organizujemy sobie wycieczki. I słuchajcie, to jest naprawdę całe wszystko, bo no nic tu więcej nie trzeba. Jeżeli chodzi o hotel macie ze śniadaniami. Potem, no to do Waszej tylko wyobraźni pozostawiam to, co jecie, jak jecie, gdzie jecie. Możecie pójść do bardzo wypasionej restauracji, jeżeli Was to przekonuje. Możecie też zjeść na ulicy. Gwarantuję Wam, że nieważne, czy to Tajlandia, czy to Wietnam, czy Sri Lanka, czy Kenia, naprawdę jedliśmy na ulicy prawie wszędzie i to naprawdę to jest naprawdę fantastyczne przeżycie. Oczywiście nie we wszystkich krajach jest tak smacznie, bo jak Tajlandia na przykład, to wiadomo, Tajlandia to równa się pyszne jedzenie. Sri Lanka, jak dla mnie również. Wietnam już niekoniecznie. Kenia, ciężko powiedzieć, zazwyczaj można kupić na ulicy coś z grilla. Coś grillowanego, jakiś kawałek mięska i tak dalej. No nie jest to złe, nie jest to jakieś tam wow, no po prostu jest, tak? Więc ogólnie wszędzie, ja jestem fanką próbowania lokalnego jedzenia wszędzie, gdzie jestem i polecam, naprawdę fajne, to jest przeżycie. No więc słuchajcie, z tą organizacją to jest tak, że macie mnóstwo możliwości, trzeba mieć tylko otwarty umysł i pozbyć się strachu. Oczywiście informacje o danym kraju są bardzo ważne, więc nie szukajmy ich u osób trzecich, czyli nie pytajmy na forum, słuchajcie, a jak to jest na przykład z wizami, bo tak naprawdę na takim forum odpowie Wam 10 osób, 5 odpowie Wam tak, 5 tak i teraz komu macie wierzyć? Najlepiej, jak otworzycie sobie stronkę governmentu naszego, polskiego na przykład i tam będzie opisane,
czy rekomendują dany kraj, jak to tam odbywa się i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście też przez palce, bo często, gęsto też czasami przesadzają, więc też troszeczkę przez palce. No i oczywiście opinie, czytać, gdzie kto był, gdzie kto coś widział i tak dalej, i tak dalej. To ma znaczenie, bo to powoduje, że po prostu przestajecie się bać lub wręcz odwrotnie. Dla mnie akurat do tej pory było tak, że się przestawałam bać. Czy zdarzają się jakieś niespodzianki po drodze? Czy mogą Wam się zdarzyć? Oczywiście, mało tego, na pewno Wam się zdarzą. Przy czym do niespodzianek podchodzimy langzam. Naprawdę się nie denerwujemy, bo to nic nie zmieni. Po prostu w tym momencie, jeżeli coś się zdarzy, to trzeba stanąć na dwie nogi twardo i się zastanowić, dobra, gdzie mam wyjście, a wyjście jest naprawdę dużo. Mieliśmy przypadki różne. Moja najukochańsza opowieść przypadkowa to po prostu jest Jordania i samochód wynajęty, który 5 kilometrów może przejechaliśmy i zabrakło nam paliwa na środku, 3 pasmówki, mnóstwo samochodów, ruch co najmniej, Wietnam by się nie powstydził, a my po prostu stoimy na środku bez paliwa. Dało się spokojnie to fiksnąć, to jest dłuższa opowieść, zapraszam na kiedyś, na jakieś, jeżeli będziecie mieli ochotę, nagram tą rzecz opowieść, posłuchacie, po prostu fantastyczne do tej pory, pozdrawiam najmilszego policjanta na całym świecie. Więc ogólnie rzecz biorąc, zawsze będą te niespodzianki. Zawsze się zdarzy, zawsze coś tam będziecie musieli poprawiać, naprawiać, cofać się i od nowa coś dokupować. I teraz a propos tych niespodzianek, ubezpieczenie podróżne. Słuchajcie, nawet jak jadę z biurem podróży, nie biorę ubezpieczenia w biurze podróży. Zawsze mam ubezpieczenie swoje, własne, prywatne, wykupione ekstra, które mówi o tym, że tyle i tyle mi przysługuje, to i to mogę, tak i tak. Ja to sobie zawsze sprawdzam. Też są do tego porównywarki. I takie ubezpieczenie naprawdę jest niedrogie, a warto je mieć. Druga rzecz, jeżeli macie pomysł, że chcecie wynająć samochód w danym kraju, czy skuterek, co my robimy często, czy na przykład tuk-tuk, miejcie ze sobą prawo jazdy międzynarodowe. Naprawdę, ponieważ te prawo jazdy to jest tylko świstek, który potwierdza Wasze prawo jazdy. Ten świstek kosztuje całe 37 zł i macie go wtedy na 3 lata i wyrabia się go w pierwszym lepszym biurze prawo jazdy. Naprawdę w pierwszym lepszym, nie musicie w swoim. Wszędzie. Tylko po prostu wejść, poprosić i oni to fiksną. I potem to odebrać. I to jest wszystko. I to nie jest problem, jeżeli jeździcie bez tego prawa jazdy. Tak naprawdę nie jest to problem, bo policja Was zatrzyma, w większości krajów spokojnie Was puści. Najwyżej troszeczkę będziecie musieli tam mandat zapłacić bez ewentualnego tikietu. Ale problem pojawi się w momencie, kiedy będziecie mieli wypadek. Wtedy faktycznie będzie problem, ponieważ prawdopodobnie ubezpieczalnia się wypnie na Was, bo nie macie wszystkich procedur zachowanych. Więc żeby było bezpiecznie, lepiej miejcie te międzynarodowe prawo jazdy. Przy czym są kraje takie jak Sri Lanka, które wymagają lankijskich prawo jazdy, mimo że macie te międzynarodowe. To jeszcze musicie wyrobić lankijskie. Jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o kasę. To też nie jest duża procedura. Owszem, tam trzeba się zgłosić do biura, wypełnić wniosek, dać zdjęcie, no i poczekać tam 1 dzień na wyrobienie, ale akurat na Sri Lance jest to tak genialnie zrobione, że biura, które Wam wynajmują samochody lub tuk-tuki lub motory, cokolwiek tam wynajmujecie, one już mają to tak ogarnięte, że same to po prostu zrobią. I tylko tam kwestia oczywiście opłaty za to i tak dalej. Jest to dosyć uproszczona procedura. Więc takie prawo jazdy międzynarodowe naprawdę polecam, warto mieć, czuć się bezpiecznie i w ogóle. Następna rzecz, gęsto pojawiają się pytania o szczepienia. I teraz tak, nikt nie musi szczepić. Jest bardzo mało krajów na świecie, które mają jakieś szczepienia wymagane, gdzie nie wjedziecie bez szczepień. To jest Tanzania. I to jest żółta febra, przy czym do Tanzanii też nie ze wszystkich krajów. Jeżeli wjeżdżacie na przykład z krajów o wysokiej emisji żółtej febry, no to wtedy do Tanzanii bez tego szczepienia nie wjedziecie. Ale tak ogólnie naprawdę bardzo mało krajów wymaga szczepienia. Raczej są zalecane
I teraz to, czy będziecie się szczepić, czy nie, oczywiście zostaje do Waszej tylko dyspozycji i Waszej gestii. Ja się szczepię. Wiem, że dużo osób się nie szczepi, więc to naprawdę ja się szczepię, bo po prostu uważam, że jestem w jakiś sposób chroniona. No ale szczepienia szczepieniami, ale nigdy nie ruszam się bez apteczki. I to jest dla mnie podstawa, bo różne rzeczy się zdarzają. I są takie kraje jak Tajlandia, że na dzień dzisiejszy wiem, że mogę jechać bez apteczki, wejdę do apteki, podam pani ładnej substancję czynną danego leku i ja dostanę go do ręki, czy to jest antybiotyk, czy to jest steryt, czy to jest, nie ma znaczenia. Ale nie we wszystkich krajach jest tak. Właściwie w większości krajach nie jest tak. A są nawet kraje, w których ciężko nawet paracetamol kupić. Więc taka apteczka jest bardzo ważna. I teraz dużo razy słyszałam pytanie, no ale mogę przewozić leki? Oczywiście. Nie mowa tu o lekach, o 10 pudełkach jednego leku, tylko mowa o apteczce, do której ale to nikt się nie przyburzy. Owszem, są kraje, w których nie wolno wozić niektórych leków, typu leków, które mają działanie narkotyczne, czyli jakieś tam psychotropy, no, tego typu rzeczy. To też jest oczywiście napisane zawsze na stronce gov i trzeba po prostu tylko to wyszperać. Przy czym wwiezienie takich leków, jeśli je macie przepisane od lekarza, to jest jak najbardziej możliwe. Tylko wtedy, jeżeli to są leki niedozwolone w danym kraju, to musicie mieć zaświadczenie od lekarza, że takie leki musicie używać. I wtedy też to jest jak najbardziej możliwe. Także możliwości jest dużo. Nadal trzeba posprawdzać. Jeszcze chciałabym wrócić do tego, co wcześniej mówiłam a propos szukania biletów lotniczych, ponieważ tak jak ja wspomniałam, no ja sobie wybieram na przykład Emirates lub Qatar z jedną przesiadką z racji wygody, ale jeżeli byście chcieli troszeczkę bardziej budżetowo, to oczywiście jak najbardziej można. Wtedy polecałabym wybierać na przykład Fly Dubai. Jest to linia lotnicza również Emirates, tylko po prostu tańsza. Dodatkowo można wybierać połączenia z kilkoma przesiadkami. Na przykład kupić na przykład, no nie wiem, strzelam, lotem do Frankfurtu, z Frankfurtu na przykład KLM-em do końś tam i tak dalej, i tak dalej. Różne opcje wydarzeń, nawet w grę wchodzi jak najbardziej Wizz Air, Ryanair. Tyle, że musicie pamiętać wtedy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, jeżeli kupujecie w ten sposób bilety nie łączone, tylko po prostu sami to łączycie, to będziecie musieli pamiętać, że torby musicie już wtedy sami nadawać, czyli odbierać po każdym przylocie z samolotu i potem nadać na następny samolot. Dodatkowo trzeba pamiętać, że taka opcja skutkuje tym, że jeżeli któryś z samolotów się spóźni, no to jest już wasza wtedy odpowiedzialność, nie ich. Więc no to są takie mankamenty, dlatego między innymi ja wybieram właśnie opcję z jedną przesiadką, troszkę droższą, a jednak dla mnie taką, no może nie tyle bezpieczniejszą, ile właśnie wygodniejszą. Także naprawdę budżetowo również można poszukać i również w tym momencie wystarczy spisać sobie linie lotnicze i po prostu na liniach lotniczych konkretnie sprawdzić do jakich przeznaczeń leci i wtedy po prostu to połączyć. I jest to naprawdę dużo więcej roboty na pewno, ale jest to możliwe. No i jeszcze parę słów o walucie, ponieważ o tym nie mówiliśmy. Zasadą jest, że najlepiej jest operować walutą danego kraju. Szukanie tej waluty, szczególnie jak to jest waluta na przykład jakieś dongi, rupie i tak dalej, czyli nie bardzo obiegowa w naszym kraju, no wtedy jest bardzo ciężko ją kupić, albo jeżeli już można ją kupić w kantorach, to ona po prostu jest dużo droższa. Więc najlepiej jest w takich sytuacjach wypłacać tą walutę jednak już po przylocie. No i wracam jeszcze do tego wylądowania w Hanoi i na przykład
W momencie, kiedy wychodzimy, to pierwsze co robimy, to zawsze zachodzimy do punktu, w którym kupujemy sobie kartę SIM do telefonu. Dlatego, że te karty SIM do telefonu mają o tyle znaczenie, że potem jesteście całkowicie nieodcięci od świata. Macie po prostu łączność z internetem, co jest bardzo, bardzo dużo. Więc my pierwsze kroki zawsze kierujemy do takiego punktu, gdzie się kupuje karty SIM. Podaje się telefon do ręki pani ten telefon tam otwiera sobie, że tak powiem, bardzo szybko te karty wkłada, od razu Wam je aktywuje. I płacicie, na przykład w przypadku Wietnamu to było około $10 za jedną kartę SIM, która nam starczyła na cały nasz pobyt, a internet naprawdę śmigał. No i oczywiście dzięki temu jesteśmy w stałym kontakcie między sobą, no i oczywiście ze światem. A druga rzecz właśnie, no to wymiana walut. I my korzystamy z Revoluta. Ja konkretnie mam Revolut Plan Metal, z racji tego, że tam są dodatkowe możliwości typu bezpłatne wypłacanie, bezpłatne przewalutowanie. Przy czym trzeba pamiętać jedną rzecz. Nawet jeżeli macie Plan Metal w Revolucie, to nadal nie wypłacajcie pieniędzy w weekendy, ponieważ no, wtedy mimo planów jest i tak płatne. Także poza weekendami jak najbardziej możecie sobie wypłacać. Oczywiście bardzo często jest tak, że bankomat danego kraju również pobiera pieniądze za wypłatę. Dany bank w danym kraju pobiera pieniądze za wypłatę, więc z tym się trzeba też liczyć i trzeba sprawdzać. Więc ja robię tak, że najczęściej wypłacam pieniądze jednorazowo, staram się wypłacić jednorazowo taką kwotę, która mi jest potrzebna, żeby potem jak najmniej wypłacać dodatkowo, żeby nie ponosić dodatkowych kosztów, ale ogólnie zawsze te pieniądze sobie wypłacam. Często gęsto na lotnisku nie jest wcale taniej, więc albo wypłacam tylko troszeczkę pieniążków, a jeżeli mam taksówkę zamówioną z hotelu, to w ogóle nie potrzebuję tych pieniędzy i wypłacam sobie wtedy już na miejscu, w mieście, w którym jestem lub nawet w hotelu, więc to też warto. No i w tym momencie, jeżeli jeszcze jesteście dodatkowo zaopatrzeni w kartę SIM i w walutę danego kraju, no to już całkiem wszystko śmiga. Tak. I w sporej ilości krajów zdziwicie się, ale na przykład Wietnam czy chociażby Sri Lanka również, jest taka opcja, bardzo często pojawia się gdzieś tam na forach pytanie, no gdzie się wymienia pieniądze, gdzie są kantory. No więc w takich krajach na przykład gęsto kantorów nie ma, są banki, ale wtedy tam też jest inna prowizja i inna opłacalność wymian, więc zazwyczaj znajduje się jubilera. I słuchajcie, naprawdę u jubilera wymienia się po prostu pieniążki i wtedy po dobrym kursie. No i jeszcze takie pytanko o środki transportu w danym kraju. Oczywiście przy założeniu, że nie chcecie brać własnego środka transportu. Są kraje, w których bardzo jest rozwinięta komunikacja miejska, typu Sri Lanka i naprawdę nie ma żadnego problemu. Po prostu wychodzicie na ulicę, te autobusy są wszędzie i po prostu jeżdżą co 5 seka. Nawet nie trzeba za bardzo się martwić, że on o danej godzinie nie przyjedzie, bo on naprawdę jeździ co chwilę. Więc to jest naprawdę fantastyczny rodzaj, bo tanio i naprawdę przeżycie fajne. Zresztą gdzieś tam Wam śmiga na tym filmiku również taki transport publiczny. Podobnie jest z Tajlandią, również jak najbardziej można autobusami, tam już jest nie tak kolorowo, jeśli chodzi o śmiganie, tam trzeba jednak gdzieś tam znaleźć jakiś przystanek i dowiedzieć się o której godzinie, albo zapytać miejscowych o której godzinie, gdzie co się odjeżdża, ale też jest to bardzo fajna opcja. Na przykład Wietnam, no już na przykład po Hanoi w Wietnamie środkiem transportu publicznym, no trochę ciężej. Wtedy zostają nam taksówki. No i taksówki. Przy taksówkach
to nie jest tak jak w Europie, że jest taksometr, wsiadacie. Zazwyczaj to jest cena umowna i wtedy trzeba, zanim wsiądziecie do takiej taksówki, po prostu umówić się na kwotę. Wcześniej sobie sprawdźcie, ile gdzieś tam ludzie na forach piszą, że taka opcja powinna kosztować i tak dalej, lub zapytajcie się w hotelu też Wam powiedzą raczej. No po prostu zanim wsiądziecie do taksówki, ustalcie kwotę. I, i to też jest bardzo wygodna forma i całkiem w niektórych krajach naprawdę całkiem przystępnie niedroga. Bardzo często też spotykam się z pytaniami, ile zabrać ze sobą pieniędzy. No i to jest pytanie, słuchajcie, naprawdę nie do odpowiedzi. Tego się po prostu nie da powiedzieć. Mogę powiedzieć, no ja zabrałam $1000 na 2 tygodnie do Wietnamu, ale to ja. To nigdy nikt Wam nie powie, ile trzeba zabrać pieniążków, bo to Wy musicie wiedzieć, ile będziecie chcieli wydać na przykład pamiątki, ile będziecie chcieli wydać na zakupy, ile będziecie chcieli wydać na fakultety. Tego nikt Wam po prostu nie podpowie, więc to już musicie sami we własnym zakresie ustalić sobie własny budżet, mniej więcej tyle na to, tyle na to i wtedy wiedzieć, że po prostu w tym musicie się zmieścić. I powiem Wam, że ogólnie jeżeli taki budżet sobie ustalicie i chcecie się w nim zmieścić, to się zmieścicie, gwarantuję. Tak trochę skaczę z tematu na temat, ale jak mi się coś przypomina, to po prostu skaczę dalej. Więc jeszcze wracając do samolotu. W samolocie, oczywiście w takim samolocie typu Qatar, Emirates i tak dalej, duży samolot, macie oprócz posiłków, oprócz menu, macie też dostępność do, jak widzicie, telewizorków. Teraz, tak jak widzicie na ekranie, no to ja mam na przykład w tej chwili podgląd na kamerę pod samolotem, która pokazuje mi, jak samolot w tym akurat momencie kołuje. Tą kamerkę sobie czasami włączam, bo to nawet jak lądujemy i jest fajna widoczność na miasto, czy nawet w nocy, to fajnie popatrzeć. No ale między innymi jest tam dostępność rozrywki pokładowej, to co widzicie teraz na drugim telewizorku u mojej pamiątki ślubnej. No i tam jest mnóstwo filmów, więc różnych programów i tak dalej, więc to jest też fajna opcja, jeżeli chodzi o Matko Boska, jak ja przeżyję 6 godzin lotu. Wbrew pozorom ten lot bardzo, bardzo szybko schodzi, bo ani zdążysz się człowieku obejrzeć, a już musisz wysiadać. Także jeżeli w ten sposób chcecie, no to jak najbardziej również jest to możliwe. W ogóle jeżeli chodzi o planowanie wakacji, to możliwości jest bardzo dużo, tylko trzeba troszeczkę tam się, że tak powiem, troszeczkę zrobić zachodu. Czyli teraz robimy takie podsumowanie tego chaotyzmu, którym poleciałam. Czyli od początku. Po tym, jak już mamy zaplanowany urlop, to mamy mieć wynajęty hotel, kupione bilety, paszport ważny minimum 6 miesięcy, wizę do danego kraju, przy czym wizy nie potrzebujemy przy przesiadce, jeśli nie opuszczamy lotniska. Czyli obojętnie gdzie się przesiadacie, jeśli nie opuszczacie lotniska, w 99% krajów nie potrzebujecie wizy. Czyli wizę lotową do kraju, w którym spędzacie wakacje, budżet, walutę danego kraju, najlepiej kartę SIM, ubezpieczenie podróżne, prawo jazdy międzynarodowe, jeśli będziecie się poruszać sami, jeżeli będziecie kierować sami, no i tylko trochę dobrego humoru i chęci. No i słuchajcie, chyba powiedzieliśmy w wielkim skrócie wszystko. Jeżeli w jakiś sposób pomogłam, to się bardzo cieszę. Jeżeli w jakiś sposób kogoś zainspiruję do jakiejś załatwienia w jakiś sposób spraw, też się bardzo cieszę. Jeżeli nie wszystko powiedziałam, to z góry przepraszam i oczywiście jeżeli macie jakieś pytania,
bardziej szczegółowo do tego, co już powiedziałam, no to piszcie jak najbardziej. Ja będę odpisywać, odpowiadać na pytania. No i co? I subskrybujcie, wciśnijcie ten dzwoneczek tam taki ładny obok. Jeżeli chcecie zostać z nami, jeżeli dojdziecie do wniosku, że całkiem Was nie zanudziliśmy, byłoby nam bardzo, bardzo przyjemnie. Dziękujemy za to, że już jesteście. No i do usłyszenia. Bawcie się dobrze. I want you by my side, so that I never feel alone again. They've always been so kind, but now they brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dancing on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it. I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dancing on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it, shouldn't talk about it. It's been tough for me. The sun is shining anymore. The only thing I feel is pain, 'cause my absence of you, suspense controlling my mind. I can't find a way out of here. I want you by my side, so that I never feel alone again. I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dancing on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it. I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dancing on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it, shouldn't talk about it. Never danced like this before. We don't talk about it, dancing on. We do the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it. I won't show. We can bring it on the floor. We've never danced like this before. We don't talk about it, dancing on. We do the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it.
machine. I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Singing, I love rock and roll, split up time in the jukebox, baby. I love rock and roll, so take time and dance with me. Ow! He smiled, so I got up and asked for his name. That don't matter, he said, 'cause it's all the same. So can I take you home where we can be alone? And next we were moving on, he was with me, yeah, me. Next we were moving on, he was with me, yeah, me. Singing, I love rock and roll, split up time in the jukebox, baby. I love rock and roll, so take time and dance with me. Ow! Take you home where we can be